Cześć! Dzisiaj długo wyczekiwany odcinek na temat tego, jak wygląda żywienie biegacza w trakcie treningu oraz zawodów. Pokażę Wam, jak wygląda to na moim przykładzie, ale również jakie są ogólne zalecenia z badań naukowych dotyczące prawidłowego żywienia w trakcie zawodów oraz treningów i omówimy tutaj w szczególności sporty wytrzymałościowe, chociaż dam Wam też kilka wskazówek odnośnie tego, jak postępować w żywieniu odnośnie sportów siłowych, szczególnie zaraz po treningu. I na wstępie bardzo miło mi ogłosić, że partnerem dzisiejszego odcinka jest marka Penco, czyli mój partner żywieniowy odnośnie żywienia sportowego w tym sezonie. Penco to producent specjalistycznej żywności sportowej mającej na celu poprawę wydolności oraz wydajności zawodników w trakcie zawodów, treningów, a także regeneracji. W ofercie produktowej Penco znajdziecie napoje do przygotowania, napoje izotoniczne, napoje hipotoniczne, znajdziecie żele z kofeiną, znajdziecie stałe źródła energii, takie jak na przykład batony energetyczne. Wszystko to możecie znaleźć w sklepie Penco i Penco również z okazji tej współpracy przygotowało dla Was specjalną zniżkę z kodem DT24. Uzyskacie 5% zniżki na cały asortyment. Zaczynamy z tematem. Żywienie w trakcie treningów i zawodów jest ważne nie tylko ze względu na odczucie energii, czy też odczucie naszej wydolności w trakcie biegania. Jest ono również ważne ze względu na regenerację powysiłkową, na adaptację do bodźca, ale również ze strony fizjoterapeutycznej muszę powiedzieć, że ogranicza ryzyko kontuzji. Dlatego jak to się dzieje, przejdziemy za chwilę. Sporty wytrzymałościowe, jak dobrze wiemy, czerpią swoją energię z, ogólnie rzecz biorąc, dwóch źródeł. Z węglowodanów oraz z kwasów tłuszczowych. Najbardziej efektywnym źródłem czerpania energii są właśnie węglowodany, które uczestniczą w znaczącej części procesów mających na celu wygenerować energię w trakcie wysiłku. Te węglowodany mogą pochodzić z rozpadu glikogenu zmagazynowanego w mięśniach bądź też w wątrobie. Jednak uwaga, oczywiście mamy ograniczone ilości tego glikogenu, który możemy naładować oczywiście za pomocą żywienia, ale tylko do pewnej granicy. I tutaj właśnie możecie pomyśleć sobie o tej tak zwanej ścianie maratońskiej. Ona zazwyczaj pojawia się wtedy, kiedy organizm nie może czerpać już efektywnie energii ze źródeł właśnie tlenowych, ale jednak z glikolizy i wtedy zaczyna nam niejako odcinać prąd i toczymy się po równi pochyłej w dół. Dlatego też ważne jest to, aby odpowiednio zaplanować swoją strategię żywieniową w trakcie biegu i przetestować ją oczywiście również w trakcie treningów. Dodatkowo kolejnym istotnym aspektem żywienia w sporcie jest nawodnienie. Szczególnie teraz, kiedy przychodzą ciepłe dni, ważne jest to, aby zadbać o nawodnienie w sposób jak najlepszy. I tutaj mówimy o nawodnieniu zarówno w trakcie wysiłku, jak i przed nim. Powiem Wam również, jakich produktów ja używam w celu nawodnienia oraz podam dokładne protokoły, jak to zrobić w trakcie wysiłku. Zacznijmy od podaży węglowodanów w trakcie wysiłku. Rozpatrzymy tutaj zarówno trening, jak i zawody. Pamiętajcie, że mówimy tutaj głównie o sportach wytrzymałościowych, więc takich, w których musimy utrzymać zadaną intensywność przez dłuższy czas. Mówimy tutaj o wysiłkach, które trwają powyżej godziny, a w szczególności powyżej 2-3 godzin, ponieważ w takich momentach najbardziej będziemy potrzebować podaży energii zewnętrznej. Zalecenia są następujące. Powinniśmy spożywać następujące ilości węglowodanów w zależności od długości trwania wysiłku. Jeżeli wysiłek trwa tak naprawdę do 1,5 godziny, nie potrzebujemy za dużo podawać sobie węglowodanów, wystarczy odpowiedni posiłek przedtreningowy czy też posiłek przedstartowy i odpowiednie żywienie w dniach poprzednich. Natomiast jeżeli bardzo chcemy być bezpieczni pod kątem zabezpieczenia energetycznego, musimy wziąć tutaj pod uwagę dawkę węglowodanów w wysokości 30 gramów na godzinę wysiłku. Dlatego też w takich wypadkach pomagają bardzo mocno żele energetyczne, które możecie zastosować. Penco na przykład w swojej ofercie ma taki żel Energy Gel Long Trail, który zawarty jest w 2 rozmiarach. Jedna to jest taka wygodna tubka, którą możecie używać w trakcie wysiłku i możecie ją wyciskać na kilka razy, więc możecie dozować sobie w trakcie wysiłku taką ilość węglowodanów. I taka jedna tubka byłaby odpowiednia na 1,5-godzinne zawody. Dlaczego? Dlatego, że znajduje się tutaj 50 gramów węglowodanów, na które składa się kilka źródeł. I o tych źródłach zaraz również powiem, ponieważ zawartość samego żelu jest bardzo istotna. Jeżeli wysiłek trwa do 2 godzin, tutaj badania zalecają podaż węglowodanów w zakresie 30 do 60 gramów na godzinę wysiłku. Pamiętajcie, że to wbrew pozorom już jest dosyć dużo, ponieważ takie 60 gramów na godzinę wysiłku to są zazwyczaj 2 bądź 3 żele.
bądź taka jedna tubka właśnie, 1,5 właściwie takiej tubki. To wbrew pozorom dla osoby niewytrenowanej może być bardzo dużo. Dlatego zanim użyjemy takiego żelu na zawodach, postarajmy się przetestować go na treningu. I po raz kolejny, nie bierzemy tutaj od razu największej ilości, jaką tylko możemy do najcięższego treningu. Starajmy się to wdrażać stopniowo. Na początku podczas spokojnych treningów, później podczas treningów o nieco wyższej intensywności. Musimy nieco wytrenować nasze jelita, wytrenować nasz żołądek do tego, aby mógł on przyjmować w ogóle energię w trakcie wysiłku. W innym wypadku może się to skończyć dolegliwościami żołądkowo-jelitowymi w trakcie biegania bądź w trakcie zawodów, a tego byśmy nie chcieli. Wspomniałem o liczbie 60 gramów węglowodanów na godzinę wysiłku. Jest to oczywiście taka, można powiedzieć, minimalna zalecana ilość na dwugodzinnych wysiłkach, więc rozpatrując biegi górskie, byłby to bieg na dystansie około półmaratońskim, rozpatrując biegi płaskie, tutaj mówilibyśmy o dystansach około 30 km. U niektórych zaawansowanych osób taka podaż 60 gramów na godzinę wysiłku można by zastosować właśnie do biegów maratońskich, które trwają powiedzmy do 2 godzin 30 minut. Jeżeli natomiast mówimy o nieco dłuższym czasie trwania, czyli wszystko, co jest powyżej 2 godzin, powinniśmy tutaj spożywać już powyżej 60 gramów węglowodanów na godzinę wysiłku. I tak naprawdę tą górną granicą jest możliwość nasza przyjmowania i nasz komfort żołądkowo-jelitowy. Dlaczego? Dlatego, że badania wykazały, że im wyższa podaż węglowodanów, im wyższą podaż węglowodanów przetrenujemy, tym lepsze ma to efekty dla naszego końcowego wyniku właśnie w trakcie startu czy też treningu. Oczywiście ta liczba będzie różna dla każdej osoby i jeżeli będziemy tylko w stanie, starajmy się zmaksymalizować tę ilość. Większość biegaczy, których znam, jest w stanie przyjąć komfortowo po wytrenowaniu do 90 gramów węglowodanów na godzinę wysiłku. To już jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Na godzinę wysiłku wtedy spożywalibyście 2 takie żele. 2 takie żele zawarte w nich 96 gramów węglowodanów to jest naprawdę dużo, więc jeżeli bylibyście w stanie coś takiego przyjąć, jak najbardziej jest to w porządku. I tutaj muszę wspomnieć o różnych źródłach również węglowodanów, które zawarte są w żelach. Większość energii pochodzi z maltodekstryn zazwyczaj. Większość energii pochodzi również z glukozy. Natomiast mamy ograniczoną ilość glukozy, którą możemy wchłonąć w naszych jelitach. W dużym uproszczeniu mówiąc, są pewne receptory, które wiążą glukozę, a są pewne receptory, które wiążą fruktozę w trakcie wysiłku. I takie żele, jak Penko na przykład, mają w swoim składzie zawartą maltodekstryny, mają też zawartą izomaltulozę, czyli taki cukier, który ma nieco dłuższy czas uwalniania, dzięki czemu te żele naprawdę długo trzymają i bardzo fajnie sprawdzają się w trakcie długich wysiłków, ale mamy tutaj również źródło energii z fruktozy. Na to zwracajcie uwagę podczas właśnie wybierania swoich żeli. Dlatego, że w wypadku, w którym będziemy na przykład cierpieć na nietolerancję fruktozy, możemy nabawić się po raz kolejny dolegliwości żołądkowo-jelitowych, a tego, tak jak wspomniałem, również byśmy nie chcieli. Jeżeli będziemy w stanie przyjąć 120 gramów węglowodanów na godzinę wysiłku, tak naprawdę jesteśmy w dużym topie światowym, jeżeli chodzi o te możliwości. Ja sam na swoich startach zakładam zazwyczaj strategię przyjmowania około 100 gramów węglowodanów na godzinę wysiłku. Wtedy czuję się dobrze, czuję komfort żołądkowo-jelitowy. Jednocześnie nie jest to dla mnie za dużo, czyli nie czuję, że odbija mi się tymi żelami, nie czuję, że mam zaraz chęć pójścia do toalety, bądź że odbija się to negatywnie na moich zdolnościach wysiłkowych. I tak też powinniście postępować. Natomiast pamiętajcie, warto zacząć od tej dolnej liczby, czyli jeżeli biegamy powyżej 2 godzin, postarajmy się przyjąć te 60 gramów węglowodanów na sam początek, aby zobaczyć, jak się czujemy i później dopasowywać ich ilość. Jeżeli mówimy też o wysiłkach o wysokiej intensywności, ale długim czasie trwania, z czym bardzo często mamy styczność podczas długich wyścigów kolarskich, czy też podczas biegów w górach, warto również rozważyć przyjęcie kofeiny w trakcie biegu. Penko na przykład w swojej ofercie posiada żel z kofeiną, tutaj akurat o smaku kawy, co wielu osobom może spasować, który ma taką samą zawartość węglowodanów jak żel podstawowy, natomiast ma jeszcze tutaj dodatek kofeiny. To jest bardzo istotne z tego względu, że w trakcie wysiłków wytrzymałościowych o długim czasie trwania kofeina zmniejsza subiektywne odczucie wysiłku i zwiększa nieco pobudzenie tego organizmu, dzięki czemu jesteśmy w stanie nieco dłużej utrzymać zadaną intensywność, bez również takiego poczucia zmęczenia psychicznego. Ja akurat żele z kofeiną zaczynam przyjmować w 2 godzinie wysiłku, więc w 1 godzinie przyjmuję zazwyczaj energy gele, long traile, które nie mają w sobie zawartości kofeiny.
Później zaczynam przyjmować żele z kofeiną. Zazwyczaj dążę do tego, aby w ciągu godziny, jeżeli zjem takie 3 żele, dostarczyć sobie około 150 mg kofeiny. Pamiętajcie, że jeżeli jesteście przyzwyczajeni do spożywania kofeiny już przed wysiłkami, ta kofeina może nie mieć aż tak dużego wpływu na Wasz performance sportowy w danym dniu. Ale dobra informacja jest taka, że w trakcie wysiłku nasz organizm jest znacznie bardziej czuły na kofeinę właśnie. Dlatego jeżeli czeka Was wysiłek nieco dłuższy, warto zaplanować również w tym żywieniu dodatek kofeiny. Jeżeli to byłoby dla Was za mało, dostępne są również tabletki z kofeiną, które bardzo łatwo możecie połknąć w trakcie wysiłku. To jedna z części tego żywienia sportowego, czyli żele, które większość z nas kojarzy. Jeżeli natomiast wysiłek trwa bardzo długo, mówimy tutaj o biegach ultra, mówimy tutaj po raz kolejny o długich wyścigach kolarskich, warto rozważyć dodanie czegoś stałego do spożywanych przez nas rzeczy w trakcie wysiłku. Penko ma w swojej ofercie taki baton Long Energy, który jest dokładnie, jeżeli chodzi o skład, bardzo podobny do tego żela, natomiast jego tekstura pozwala Wam coś przegryźć, pozwala Wam nieco coś przełknąć, co może przełamać tą monotonię żelów, a dla niektórych może nawet stanowić granicę pomiędzy chęcią zwrócenia wszystkiego, co wcześniej zjedli, a zatrzymaniem tego w żołądku. Wiadomo, że dłuższy bieg wymaga też większego zróżnicowania, jeżeli chodzi o takie żywienie, dlatego batony energetyczne mogą również być tą opcją dla osób, które nie lubią żeli albo które zmagają się z jakimiś dolegliwościami żołądkowo-jelitowymi. Pamiętajcie jednak, że takie stałe źródła energii sobie przetestować w trakcie na pewno lekkich treningów, może treningów nawet na rowerze, gdzie jest nieco większy ten komfort przyjmowania płynów, czy też jedzenia, czy żeli, po to, aby być przyzwyczajonym i przygotowanym na ewentualne nieoczekiwane wydarzenia w trakcie biegu. Oprócz samego podawania energii w trakcie biegu, czyli pamiętajmy, 30-60 gramów węglowodanów na wysiłki trwające od godziny do 2 i powyżej 60 gramów węglowodanów, najlepiej do 120 w trakcie wysiłków trwających od 2 godzin wzwyż, musimy również zadbać o odpowiednią podaż płynów i uzupełnienie elektrolitów, co jest bardzo istotne w gorących warunkach lub u osób pocących się nadmiernie. I możemy tutaj wybrać 2 źródła. Możemy wybrać albo gotowe do rozpuszczania napoje izotoniczne lub hipotoniczne, bądź też tabletki, które nie zawierają w sobie cukru i nie zawierają w sobie dodatkowego źródła energii. Są to rozpuszczalne elektrolity. Kiedy używać jednych i drugich? Na pewno, jeżeli wysiłki są krótsze, czyli trwają do tych 1,5 godziny. Nie chcemy zwiększać ilości podaży kalorycznej w naszej diecie, a chcemy jednocześnie efektywnie uzupełniać elektrolity w trakcie wysiłku. Warto wybrać tabletki do rozpuszczania, czy też elektrolity do rozpuszczania. Jeżeli chodzi o Penko, są to AC Hydration Tabs, bardzo wygodne w użyciu. Jedną taką kapsułkę jesteście w stanie rozpuścić w pół litra wody, przelać to wszystko do flaska. Smak jest bardzo fajny, neutralny, lekko kwaskowy, także nie powoduje też żadnych wrażeń nieprzyjemnych w jamie ustnej. Jeżeli mówimy natomiast o wysiłkach nieco dłuższych, czyli chcemy już na te 1,5 godziny na przykład wysiłku nie zabierać żeli, ale chcemy już dostarczyć sobie trochę energii, wybór taki jak na przykład Energy Drink od Penko sprawdzi się świetnie, z tego względu, że tutaj mamy do czynienia z jednoczesną podażą węglowodanów, ale również elektrolitów oraz niektórych mikroelementów. Ważne jest to, aby wliczyć właśnie podaż takiego izotonika czy podaż napoju węglowodanowego również do ogólnej puli spożycia węglowodanów, bo nagle może się okazać, że jeżeli w litrze takiego rozpuszczalnego izotonika znajdziemy 229 kilokalorii, czyli około 50 gramów węglowodanów, a taki litr spożyjemy na przykład w 2 godziny, no to już mamy dodatkowe 25 gramów węglowodanów na godzinę i tego tak naprawdę nie czuć. A u niektórych osób dodatkowa podaż może przełożyć się na problemy żołądkowo-jelitowe. Dlatego też planując żywienie, weźcie również pod uwagę i wyliczcie zawartość węglowodanów w takim właśnie energy drinku, czy też w jakimkolwiek napoju izotonicznym. Jeżeli chodzi natomiast o takie bardzo długie wysiłki, powinniśmy już mieszać jedno i drugie, czyli powinniśmy zarówno dbać o prawidłową podaż elektrolitów, jak i o prawidłową podaż energii. I ta podaż energii w formie płynnej często dla wielu osób jest prostsza i sprawdza się znacznie lepiej, aniżeli źródła lekko płynne bądź stałe, takie jak żele czy też batony. Jeżeli chodzi o ilość spożywanych płynów w trakcie wysiłku, tu jest to bardzo indywidualne i im gorętszy dzień, tym więcej powinniśmy ich spożywać. Ja sam preferuję zazwyczaj średnie spożycie na poziomie 500 ml płynów na godzinę, w których zawarte są zarówno elektrolity, jak i właśnie napoje hipotoniczne czy też izotoniczne. Natomiast niektóre osoby, które szczególnie mocno się pocą,
będą odczuwały duże korzyści ze spożycia na przykład na poziomie 750 ml płynów na godzinę wysiłku. To również wymaga wytrenowania i dlatego warto biegać, czy to z pasami, czy to z plecakami, w których możemy sobie schować ten zapas wody, ponieważ powinniśmy pić, i tutaj uwaga, zanim jeszcze poczujemy pragnienie. Także takie żywienie powinniśmy również rozplanować czasowo. Nie powinniśmy pić wszystkiego na raz, ponieważ po raz kolejny może to skończyć się dolegliwościami żołądkowo-jelitowymi, zwróceniem tej treści, bądź jakimś refluksem, czy też odbijaniem. Lepiej rozplanować sobie to żywienie i picie na przykład co 10-20 minut. Na moim przykładzie wygląda to w ten sposób, że gdy jestem podczas startu, zazwyczaj co 25 minut, 20-25 minut staram się zjeść jedną porcję żela, w której zawarte jest około 25 gramów węglowodanów i zawsze popijam to w tym momencie wodą, czy ogólnie rzecz biorąc napojem. Natomiast same napoje wypijam zazwyczaj co 10 minut, biorąc małe łyki, tak aby w przeciągu tych 60 minut wypić 500 ml. I taka opcja jest znacznie lepsza dla większości osób, z tego względu, że nie czujemy, że spożywamy nagle bardzo dużą ilość tego płynu, który zaraz się nam zwróci. Czujemy, że jest to odpowiednie i że utrzymujemy nawodnienie na stałym poziomie. Ważne jest w tym wszystkim to, że nie chodzi nam tylko i wyłącznie o energię i o utrzymanie stałego poziomu intensywności do końca interesującego nas biegu. Podaż węglowodanów oraz odpowiednia podaż elektrolitów chroni przed dwiema poważnymi rzeczami. Pierwsza sprawa, utrata koncentracji, która może skończyć się kontuzją, szczególnie w sportach wymagających, jak na przykład kolarstwo, MTB czy biegi górskie, gdzie utrata koncentracji i tej zdolności do odbierania bodźców z otoczenia może skończyć się upadkiem, skręceniem kostki bądź innymi nieprzyjemnościami. Dlatego samo żywienie rozpatrujemy również w kwestii prewencyjnej. Druga sprawa, o której warto powiedzieć, to fakt, że spożywanie węglowodanów w trakcie długich i ciężkich wysiłków przyczynia się do szybszej regeneracji zasobów glikogenu po takim wysiłku. Jest ona znacznie przyspieszona i następny wysiłek jesteśmy w stanie podjąć znacznie szybciej i na znacznie wyższej intensywności, co ma duże znaczenie w biegach etapowych bądź w treningach, w których następują po sobie bardzo często mocne bodźce. Dzięki temu też utrzymujemy odpowiednią adaptację treningową. Dlatego warto powiedzieć o tym, że suplementacja żywieniowa, okołosportowa, okołotreningowa jest równie ważna jak sam trening. Jeżeli chodzi natomiast o regenerację, możemy zastosować tutaj kilka opcji. Wiadomo, że wszystko zależy tak naprawdę od naszej wysokojakościowej diety. W momencie, w którym nie mamy dostępu do stałego jedzenia zaraz po treningu, warto wykorzystać pewne napoje regeneracyjne, bądź też batony, które mogą pomóc nam w odbudowaniu zasobów glikogenu, czy dostarczeniu wysokiej jakości białka i aminokwasów. I taką propozycją od Penko jest na przykład Restart Drink, który jest nieco bardziej kaloryczny od Energy Drinka, jednocześnie zawiera w sobie szybko uwalniane źródła węglowodanów, tak aby podnieść poziom glukozy we krwi, uzupełnić poziom glikogenu jak najszybciej się da podczas wysiłku. Zawierają również aminokwasy czy też glutaminę, które pomagają w regeneracji powysiłkowej. Możemy również spożywać takie batony proteinowe, które mają bardzo fajny skład i zawierają zarówno węglowodany, jak i nieco podwyższoną ilość białka, która szczególnie przyda się właśnie po treningu siłowym, kiedy tej syntezy białek potrzebujemy najbardziej. Jeśli chodzi o smaki, tutaj musicie przetestować już wszystko sami. Ja preferuję smaki owocowe, preferuję bardziej takie kwaśne bądź lekko gorzkie, które nie powodują u mnie wrażenia takiego zaklejenia w buzi. Ale tutaj muszę też powiedzieć, że Penko ma bardzo fajną strukturę i konsystencję tych żeli, więc często jestem w stanie wypić je bez żadnego popijania. To jest dla mnie bardzo duży plus. Ja ogólnie mam taki patent, że żele nie biorę w takich tubkach, tylko z tej tubki przeciskam sobie je do 150 ml flaska, dzięki czemu bardzo szybko jestem w stanie w trakcie wysiłku zwiększyć ilość węglowodanów, którą jestem w stanie zjeść naraz. Jest jeszcze kilka metod, w które możecie szacować, na przykład jak zadbać o prawidłową podaż płynów w trakcie takiego wysiłku. Najlepszą z nich jest ważenie się przed i po wysiłku, ponieważ to określi Wam, jaką ilość wody straciliście w trakcie danego treningu. Uśredniając taką wartość na przestrzeni np. tygodnia czy też 2 tygodni, dokładnie będziecie wiedzieli, ile potrzebujecie wypić, aby zrównoważyć utratę płynów. Pamiętajcie zatem, żywienie w trakcie sportów wytrzymałościowych to nie jest już teraz tylko i wyłącznie opcja, czy też Wasz wybór. Jest to konieczność. W świetle obecnych badań, które mówią o tym, że zarówno wynik sportowy, jak i regeneracja znacznie poprawiają się u zawodników, którzy stosują prawidłowe
żywienie w trakcie treningów i zawodów. Jest to coś, o czym musimy pamiętać i co musimy trenować. Jeżeli chcecie dowiedzieć się na ten temat więcej, warto jest podjąć również współpracę z dietetykiem, który ogarnia takie tematy okołosportowe, tak aby dobrać odpowiednią dietę dla Was, oczywiście przedstartową, bo ona jest najważniejsza, ale również który doradzi Wam odnośnie chociażby ilości, którą powinniście spożywać w tych Waszych startów. Jeszcze raz dziękuję Penko za wsparcie sprzętowe w tym sezonie, za to, że ich produkty pomagają mi wznosić się na wyżyny. Pamiętajcie, kod DT24 da Wam 5% zniżki, a link do sklepu i wszystkich tych produktów znajdziecie w opisie. To tyle na dzisiaj. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, zasubskrybuj kanał, podaj materiał dalej, zostaw łapkę w górę, skomentuj i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.